Bardzo smakowita i aromatyczna kiełbasa domowa. Nazwałem ją kiełbasą dziadka Feliksa. Znakomita na gorąco, prosto z wędzarni oraz na zimno następnego dnia, a najlepsza podsuszona. Szczegóły znajdziecie w filmie, na który zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Jak zwykle wieczór, 23. Czas się brać za robotę. Dzisiaj będzie kiełbasa. Kiełbasa dziadka Feliksa. I to nie jest tak, że ja mam w rodzinie jakiegoś dziadka Feliksa i taką recepturę po nim odziedziczyłem. Chociaż byłoby fajnie, gdyby tak było. Może pod tym względem to łatwiej było i lepiej nazwać tą kiełbasę kiełbasą Artura, czyli moją. Ale nie. Nazwałem ją tak akurat, czyli kiełbasa dziadka Feliksa, dlatego że smak i aromat tej kiełbasie nada mieszanka przypraw Sekret dziadka Feliksa, którą lubię. Lubię i cenię za walory smakowe i aromatyczne oraz za to, że nie ma w niej wielu niechcianych dodatków, jak to w innych mieszankach nieraz znaleźć można. Więc mięsa mojego pomysłu, skład, rozdrobnienie i tak dalej. Aromaty i smaki rodem z tej przyprawy. Nieraz już ją używałem na kanale, więc to żadne odkrycie. Przepraszam. Ta przyprawa nie zawiera czosnku. Jednym to może pasować, innym nie. Ja jednak troszeczkę czosnku lubię, więc wzbogacam ją o niewiele, bo 2 ząbki, może nie najmniejsze, ale tylko 2 na 5 kg mięsa. No i sól, mieszanina soli zwykłej i soli peklującej, bo w tej mieszance tego też nie ma. Co ja tutaj mam? Łącznie 5 kg, tak jak powiedziałem, przy czym 2 kg to jest łopatka i ta łopatka taka dość sporo tłuszczyku ma. Boczek chudy, no i schab, to jest jeden kawałek ładny taki, drugi pod spodem. Co ja będę z tym robił? Boczek w całości zmielę na sitko 8 mm. Ze schabu poodcinam przyległości, a to czyste mięsko można albo pokroić nożem na taką kostkę w okolicach centymetra, albo też zmielić na szarpaku. Przyległości i okrawki z łopatki zmielę na najdrobniejszych oczkach. U mnie to będzie makówka 2,5 mm, a resztę łopatki można zmielić również na 8, albo można też zmielić na oczku 10 mm. To już do wyboru, do koloru, w zależności od tego, jaką strukturę mięsa mieć chcecie. Ja to będę mielił tylko na drobnym, tylko na 8 i resztę pokroję nożem. Dzisiaj tylko to wszystko przygotuję, wymieszam z przyprawami. Czosnek będę też mielił, jak będzie mielone na drobnych oczkach, to puszczę przez maszynkę, zmieszam to z przyprawami i wstawiam do lodówki. Jutro się tym zajmował będę dalej. Wystarczy gadania, bo pora niewczesna, a ja muszę jeszcze trochę nad tym mięskiem popracować, poodkrajać, pościnać tłuszczyki, rozporcjować tak, żeby do maszynki pasowało. No i brać się za robotę. Oczyszczam mięsa i okrajam kawałki z tłuszczykiem. Potem kroję na porcje mieszczące się do maszynki. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, jedna ważna rzecz. Ta przyprawa jest na 10 kg mięsa, tu jest 35 gramów. Ja już to robiłem i zastosowanie tego zgodnie z przepisem akurat do tej kiełbasy, to dla mnie jest trochę za mało intensywna. To jest dość intensywne, ale ja sobie cenię tą kiełbasę, żeby ona była taka bardzo, bardzo wyrazista. Żeby tych aromatów, smaków, ziół i przypraw było naprawdę sporo. Dlatego ja dam jej tak około 2/3, powiedzmy 20 gramów z tych 35 na te 5 kg, żeby to było tak naprawdę intensywnie. Tą kiełbasę potem trochę jeszcze będę delikatnie podsuszał, więc będzie to, co ja lubię najbardziej. Tu już mięso rozdzielone.
Zaczynam od krojenia schabu w kostkę. Okrawki i tłuszczyk mielę drobno, a boczek i resztę mięsa na sitko 8 mm. Dodaję sól i przyprawę, potem mieszam, a na koniec wstawiam do lodówki. Dobę później, też późnym wieczorem, biorę się za wyrabianie mięsa z dodatkiem szklanki wody. Ładuję mięso do nadziewarki i następnie napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. Wypełniam je solidnie. Tyle uzyskałem. Nakładam je na kijek i wieszam do suszenia i osadzenia. Zostaną tak w chłodnej spiżarni do jutra. Poranek chłodny, tylko 5 stopni. Rozgrzewam wędzarnię do 50 i rozpoczynam wędzenie. Wędził będę drewnem bukowym. Tu jakaś resztka, ale za chwilę dosypię z nowej paczki. Przyjemny widok o poranku. Trzy godziny później pierwszy etap obróbki termicznej kiełbasy zakończony. Zmieniam temperaturę na 90 stopni, następnie wyłączam generator dymu i zamykam kominek. Pozostawiam tak na godzinę. Po tym czasie kiełbasa powinna być gotowa, ale kontrolnie wbijam termometr w jedno pętko. Oczekuję 67-68 stopni. Jeżeli temperatura jest osiągnięta, to koniec podpiekania i kiełbasa jest gotowa. Ślicznie wygląda, prawda? Czas ją zanieść do mojej spiżarni, ale jednocześnie jest czas, żeby spróbować ją na gorąco. Tak pachnie, że trudno się powstrzymać. Na gorąco już ją mam. Jest bardzo aromatyczna i bardzo smakowita. Sama przyjemność. Można ją skonsumować tak, można ją skonsumować jutro jak ostygnie, a można ją podsuszyć. To już wybór należy do Was.
Tak wygląda po tygodniu. Trochę warto poczekać, tak na przykład tydzień, żeby mieć o taką kiełbaskę. Pachnie, pachnie tak, że już bym zębami ją rwał kawałek i chrap. Ale najpierw muszę przekroić, bo o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, żeby cieszyć się tym, co się ma, a nie tylko łapczywie zajadać. O, proszę bardzo. Coś pięknego. No to o. Na razie tak. Widać przekrój. W czasie krojenia już aromat taki mocny podskoczył, że ślinka mi cieknie i spróbować trzeba. Pyszne. Uwielbiam wędliny, a domowe w szczególności. Bo odkąd robię własne, to handlowy wyrób w ogóle mi nie wchodzi. To znaczy, no, są oczywiście dzieła takie, które w handlu można dostać i one są dobre, ale one kosztują naprawdę worki pieniędzy, a standardowy wyrób wędliniarski dostępny w sklepie mojemu organizmowi nie odpowiada. No ale ja od lat jem swoje i wszelkie dodatki, które trafiają do wędliny, inne niż przyprawy, no to mojemu organizmowi nie służą, że tak powiem. Domowe wyroby są lepsze. Były, są i będą lepsze. Naprawdę pyszna rzecz, pyszna kiełbaska. Klasyczna, nic wydziwnionego, ale szybko ją można zrobić. Znakomicie smakuje, świetnie pachnie i przecież to wisiało tydzień w chłodnej spiżarni i będzie tam wisiało jeszcze drugi tydzień, zanim ja to zjem. Lodówka do tego nie jest potrzebna, naprawdę. I to jest zaleta domowych wyrobów. Także ona mi trochę posłuży, jeszcze trochę bardziej podeschnie. Jak się skończy, będę robił następną. Może w innym smaku, żeby nudy nie było. Bo to jest tak naprawdę proste. Trzeba tylko chcieć. I powtarzałem to naprawdę wiele razy. Nie masz możliwości wędzenia, nie masz możliwości zrobienia kiełbasy, no bo to już jakiegoś sprzętu wymaga. No to szynkowar, proste urządzenie, można użyć w każdym domu, można użyć w pokoju akademickim, jak jesteś studentem. Chociaż studenci potrafią robić większe rzeczy. Jak miałem jeszcze niedaleko akademików w Gdańsku sklep, to oni nam wpadali po surowce piwowarskie i robili piwo własne w akademikach, ale to już inna sprawa. Po prostu domowe było lepsze i tańsze, nie? A prosty sposób. Wędliny pieczone też własne. Wędliny w szynkowarze parzone też własne. A jeżeli tylko masz możliwość, to nawet bez wędzarni, a wykonanie wędlin parzonych, kiełbas parzonych, to też już jest coś bardzo dobrego. Można te kiełbasy finalizować w piekarniku, też się da. Znajdziecie takie filmiki na sieci. To jest naprawdę proste. Trzeba tylko robić domowe, bo jak więcej nas będzie wykonywało wędliny domowe, to i przemysł niestety, chcąc sprzedawać, będzie musiał swoją jakość poprawić. No i tyle. Kilka plasterków do zdjęcia i biorę się za śniadanko. Na razie, hej, cześć.
Chcesz więcej przepisów na kiełbasę domową? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.